Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla Was coś innego niż ostatnio było na kanale. Dzisiaj będzie test sprzętu. Dawno w sumie żadnego testu sprzętu na kanale nie było. Otóż widzowie, zgłosiła się do mnie firma Turtle Beach i powiedziała: Godlike, mamy takiego padzika. Może byś zobaczył, czy fajnie się na nim gra, jak on działa, czy jest spoko. No ja mówię, no pewnie, możemy sobie zobaczyć. Słuchajcie, okazało się, że to nie jest taki zwykły, tylko tam śmadzik padzik do Switcha 2. Okazało się, że ten pad potrafi w nocy świecić. On jest taki fluorescencyjny, wygląda naprawdę fajnie, ja Wam zresztą to jeszcze później pokażę. Najważniejsze jednak jest, czy na tym padzie dobrze się gra, zarówno na Switchu 1, jak i na Switchu 2. I to właśnie zaraz sprawdzimy. Controller Rematch Wireless Controller for Nintendo Switch, jak widzicie, jest takim padem z dość standardowym układem do konsoli Nintendo Switch właśnie. Kontroler od Turtle Beacha powinien obsługiwać dokładnie wszystko to, co zwykły kontroler od Nintendo i do tego coś ekstra. Powinien więc działać żyroskop, powinno działać włączanie konsoli ze stanu uśpienia, no i na deser mamy z tyłu też takie dwie programowalne łopatki, które możemy sobie przypisać do dowolnego przycisku na kontrolerze. No i co tutaj ważne, ten pad jest oficjalnie licencjonowany przez Nintendo, więc nie ma tu mowy o jakimś chińskim sprzęcie, to jest na licencji. Na szczególną uwagę tutaj zasługuje natomiast sam wygląd tego kontrolera. W sprzedaży dostępne jest kilka edycji kolorystycznych, między innymi jest taka edycja z taką żółtą śmieszną gwiazdką oraz samym wizerunkiem Mario, którą widzicie teraz na ekranie. Producent, co ciekawe, tego pada pokrył taką specjalną warstwą fluorescencyjną, dzięki której ten pad potrafi świecić w nocy. To jest taki ciekawy bajer. Zresztą zobaczcie sobie to teraz na ekranie, robi to fajne wrażenie, oczywiście to jest kwestia tylko estetyczna, tak? Ale dodaje to temu kontrolerowi takiego unikalnego charakteru i jest po prostu fajny. Bateria natomiast jest całkiem spora, według producenta powinna wytrzymać aż 40 godzin grania, a można ją naładować dołączonym do zestawu kablem USB typu C. W Polsce ten kontroler kosztuje około 270 zł, czyli delikatnie taniej niż oficjalny kontroler Nintendo, zwany też Pro kontrolerem, oraz znacznie taniej niż Pro kontroler do Nintendo Switcha 2. No to tyle jeżeli chodzi o specyfikację, zobaczmy jak z wykonaniem. No i kontroler Rematch znajdziemy sobie w takim pudełeczku. Jest całkiem ładnie wykonane, są na nim chyba wszystkie informacje, które powinny na nim być. Zaraz Wam pokażę jeszcze jeden bajer, na razie chciałbym, żebyście się skupili na samym pudełeczku. No tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest wszystko ładnie opisane. Pudełeczko jest dość solidne, jest ładnie zrobione, bez problemu się je też otwiera. To, co chciałem Wam tutaj właśnie pokazać, to jest fakt, że ten kontroler, on jest taki dość specjalny. Powiedzmy sobie, że on jest kolorowy, tak? Natomiast nie chodzi o to, że on jest kolorowy, tylko w nocy on zmienia sobie barwę, zaczyna świecić. Możecie tu sobie zobaczyć właśnie taki podgląd, tak będzie świecił w nocy, ten cały Mario ludzik będzie sobie tu świecił. Tu zresztą to też widać na boczku. Także on w dzień wygląda tak, w nocy wygląda tak. Ja Wam to zresztą jeszcze później pokażę, ale taka ciekawostka na start. Dobra, otwórzmy teraz to pudełko. Tu jest taki specjalny cycek. W ten sposób się to otwiera. Jest to bardzo bezpieczne. W środku znajdziemy oczywiście kartonik. Piękny to on nie jest, ale jest bardzo solidny. I sobie to wyjmujemy. No i tutaj naturalnie znajdziemy sam kontroler. No i teraz taka jedna rzecz. To pudełko jest strasznie brzydkie, które jest w środku, ale jest bardzo, bardzo solidne. Zobaczcie, to jest naprawdę solidne. Nawet kurier mógłby tym rzucać. Myślę, że nic by się nie stało. Także tutaj plus dla Turtle Beacha. Bardzo dobrze zabezpieczyliście tego pada. No i teraz jak się do niego dostać? Tutaj macie akurat dwie możliwości. Albo można to urwać po prostu na środku ten pasek. A jak nie chcecie niszczyć pudełka, można to zrobić ręcznie. Tutaj jest kabelek, tutaj jest sam pad. Przejdźmy do pada. Robi się to w ten sposób. I tutaj w takim ochronnym kondomie znajdziemy samego pada. On wygląda dokładnie tak. Możecie go sobie obejrzeć. Wygląda jak taki standardowy kontroler, natomiast to jest kontroler do Switcha. On działa również na Switchu 2, bo to osobiście sprawdzałem, także to już Wam mogę potwierdzić. Jest bardzo ładnie wykonany, nie ma się tu absolutnie do czego przyczepić, jest to bardzo dobre wykonanie, jest po prostu świetnie. Przyciski są duże, przyciski są wygodne, analogi są świetnie zrobione, do D-pada też się do niczego nie czepiam. Tutaj przy okazji Wam powiem, że jest jeszcze taki jeden bajer, otóż przyciski na tym padzie,
można sobie remapować, można sobie zmapować do tych tylnych takich specjalnych łopatek dowolny przycisk z tego. To jeszcze Wam oczywiście pokażę. I to jest taka specjalna funkcja tego pada. Jakie są jeszcze specjalne funkcje? Otóż nie ma żadnych. Ten pad po prostu jest standardowym padem. Działa bezprzewodowo ze switchem 1, działa bezprzewodowo ze switchem 2. Oczywiście ma żyroskop. Wszystko tutaj powinno działać. Do wykonania można się absolutnie przyczepić. Jest po prostu perfekcyjne. Wygląda to bardzo dobrze. Co znajdziemy jeszcze w pudełku oprócz tego pada? W pudełku naturalnie znajdziemy jeszcze kabelek USB-C, którym można sobie tego padzika naładować. On tam z tego co widziałem wytrzymuje kilkadziesiąt godzin na jednym ładowaniu. To jest zwykły kabelek USB-C, nie ma żadnych oznaczeń i tak dalej. On wytrzymuje kilkadziesiąt godzin na jednym ładowaniu, także jest to całkiem dobry wynik. Jak widzicie tutaj, nie ma za bardzo o czym mówić, bo jest to standardowy pad do Switcha, także obejdzie się bez mówienia, które przyciski są do czego, bo wy i tak to wiecie. Przejdźmy natomiast do oceny samego sprzętu. No i pierwsze, co zrobicie, to oczywiście będziecie chcieli sparować ten kontroler z konsolą. No to jest wyjątkowo proste, zresztą takie powinno być. Dzięki temu, że tak jak mówiłem, ten sprzęt ma licencję Nintendo, to nie trzeba się tu bawić w żadne dziwaczne sposoby, jakieś triki na parowanie i tak dalej. Po prostu wchodzicie w ustawienia waszego Switcha, w sekcję Change Grip Order, tam przytrzymujecie na padzie przycisk parowania przez 3 sekundy, no i to w zasadzie tyle. Padzik automatycznie się połączy, wszystko będzie działać od strzała, także jest to bardzo wygodne. Tutaj dodam, że wszystko to, co tutaj obserwujecie, jest na konsoli Nintendo Switch 2, także mogę od razu Wam potwierdzić, że ten pad działa ze Switchem 2. No i od razu sprawdziłem więc, czy działa także wybudzanie konsoli ze stanu uśpienia, bo na przykład kontrolery na tych adapterach takich nieoficjalnych tego nie potrafią zrobić. Ten powinien to potrafić. Otóż ja to sprawdziłem i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to nie działa, a przecież powinno. Szybka rundka w Google, no i się dowiedziałem, że żaden pad dedykowany dla Switcha 1 nie potrafi wybudzić konsoli Switch 2. Nawet ten oryginalny Nintendo. Zmienił się protokół wybudzania i po prostu to nie jest możliwe. Jest to więc niewątpliwie minus, natomiast nie jest to minus samego pada, bo to nie jest wina pada, tylko konsoli Nintendo Switch 2. Żeby więc wybudzić waszego Switcha 2, musicie albo ruszyć tyłek i wcisnąć przycisk uruchamiania na konsoli, albo też odpiąć sobie Joy-Cona i z jego pomocą włączać konsolę, dopiero wtedy możecie się przełączyć na pada. Oczywiście jest to niedogodność, natomiast producent pada za tą niedogodność nie odpowiada, więc nie mam go zamiaru za to krytykować. Skrytykować go mogę za to za co innego. Jeżeli gracie na konsoli Nintendo Switch, to pewnie wiecie, że na Switchu jest taki odwrócony względem Xboxa układ, czyli że przycisk A jest na miejscu B, odwrotnie też jest dziwacznie, X jest na miejscu Y i tak dalej. Nintendo o tym oczywiście wie, że to jest problem. No i żeby nie mącić graczom w głowach, to już dawno temu w systemie Switcha udostępniło taką opcję zamiany tych przycisków na ten stary układ, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No i ta funkcja działa z oryginalnym padem, działa też z tymi nieoryginalnymi padami podłączonymi przez adaptery, ale nie działa z tym padem Turtle Beach. Po wejściu w tą opcję pokazuje się informacja, że ten kontroler nie jest obsługiwany, jeżeli chodzi o zmianę układu przycisków, a to jest duży minus. Zresztą możecie sobie zobaczyć na filmie, jak ja gram, że niejednokrotnie się myliłem z tymi przyciskami, bo jestem przyzwyczajony jednak do tego innego układu i tutaj tego układu nie mogę wprowadzić, mimo że taka opcja w systemie jest. Ten pad po prostu jej nie obsługuje, bardzo szkoda, to jest duży minus tego pada i dla wielu z Was pewnie będzie to twardy orzech do zgryzienia. Z drugiej jednak strony chciałbym tutaj producenta pochwalić za wyjątkowo prostą i intuicyjną funkcję parowania przycisków do tych tylnych dodatkowych łopatek. To jest chyba najwygodniejszy sposób parowania, jaki do tej pory miałem szansę sprawdzić. Tak jak mówiłem, do tych dwóch łopatek z tyłu możecie sobie przypisać praktycznie dowolny przycisk. Żeby to zrobić, wystarczy przytrzymać taki specjalny malutki przycisk parowania oraz jedną z łopatek. Dioda wtedy poinformuje Was miganiem, że czeka na wciśnięcie przycisku, który chcecie przyporządkować do tej łopatki. Także wciskacie cokolwiek, no i to w zasadzie tyle, już to wszystko działa, tak? Od tej pory łopatka będzie imitować ten wybrany przez Was przycisk. No to jest wyjątkowo proste, myślę, że nawet moja babcia by sobie z tym poradziła. Co do tych łopatek jeszcze, umieszczono je w takim miejscu, że da się je przypadkowo wcisnąć, bo pewnie o to chcecie spytać. Natomiast nie jest to tak uciążliwe jak na przykład w przypadku recenzowanego przeze mnie Nitrodeka. Nie jest to takie wkurzające. Tutaj wystarczy parę godzin, żeby się przyzwyczaić, gdzie macie trzymać swoje cenne paluszki
i nie będziecie mieli z tym problemu. Poza tym zawsze jest możliwość wyłączenia tych łopatek i tak pad to zapamiętuje, także robicie to po prostu raz. No dobra, wszystko fajnie, natomiast pozostało najważniejsze pytanie, jak się na tym gra. Zaskakująco przyjemnie bym powiedział, z tym kontrolerem ja spędziłem łącznie kilkadziesiąt godzin i jestem pozytywnie zaskoczony. Sam pad jest wyjątkowo lekki, na początku przez co sprawiał troszeczkę wrażenie takiej zabaweczki, natomiast ono okazało się mylne, jest bowiem świetnie wykonany, tak jak przed chwilą mówiłem. Po wzięciu go do ręki ma się wrażenie takiego produktu premium, a dodajmy do tego fakt, że jest to pad kosztujący nieco mniej niż oficjalny kontroler Nintendo. Przy takiej cenie otrzymujemy bardzo wysokiej jakości wykonanie, za to niewątpliwie należą się pochwały. Wszystkie przyciski tutaj sprawiają dobre wrażenie, układ jest intuicyjny, układ jest wygodny. Dzięki temu, że ten pad waży też naprawdę niewiele, to nawet podczas wielogodzinnych sesji nie odczuwamy tutaj zmęczenia rąk. Analogi działają sprawnie, są estetyczne i chodzą wyjątkowo lekko. Tutaj przy okazji dodam, że te triggery na tym padzie są cyfrowe, także są 1 albo 0. Są jako przyciski, tak jak we większości padów Nintendo. Nie jest tak jak na PlayStation, że mamy je analogowe. Natomiast nie jest to wada tego pada, po prostu większość gier na konsoli Nintendo Switch z tych analogowych triggerów w ogóle nie korzysta. Ja wam powiem, że posiadając naprawdę duże łapska, które zresztą możecie zobaczyć na ekranie, nie miałem żadnego problemu z tym padem. On leżał w dłoni znacznie lepiej niż sprawiający mi problemy Nitro Deck, niż sprawiający mi problemy DualShock 3. Było po prostu bardzo wygodne. Do tego on ma taką gumowaną fakturę z tyłu, taką bardzo delikatną. Nie było problemu z jego trzymaniem, nawet jak się trochę spociłem, grając w Duma na poziomie trudności koszmar. Swoją drogą polecam ten poziom trudności, bo naprawdę po dupie potrafi spłynąć. Do tego sprawdzałem także, jak działają wibracje oraz działa żyroskop. Tutaj wszystko działało bez zarzutu, tak jak w przypadku oryginalnego pada Nintendo. Jeszcze odnośnie samych wibracji, może nie są one aż tak dobre jak w tym padzie Pro od Nintendo, natomiast na pewno nie jest to takie gówno jak w Nitro Decku, także myślę, że dla Was te wibracje będą ok, nie mam się tutaj do czego przyczepić. No i na koniec jeszcze kwestia baterii, bo chciałem dla Was tę baterię właśnie sprawdzić. Ja przyznam, że grałem na tym padzie ponad 25 godzin. W ostatni dzień testów jeszcze zostawiłem go na wiele godzin, żeby tą baterię zeżarło, natomiast nie udało mi się go rozładować. Mogę Wam więc potwierdzić, że ta bateria trzyma naprawdę długo, znacznie dłużej niż w takim padzie DualSense od Sony i bardzo dobrze. Czas więc na podsumowanie. Dla kogo jest kontroler Turtle Beach Rematch Wireless Controller for Nintendo Switch i czy mogę go Wam polecić? No już mówię. Otóż ten padzik jest znakomicie wykonany, on jest w dobrej cenie, ma opcję remopowania przycisków, jest naprawdę ładny, no i w dodatku ma ten bajer, że potrafi świecić w ciemności. Działa bezproblemowo ze Switchem 2 i to działa naprawdę długo. Tak naprawdę ten pad ma tylko jedną wadę, natomiast naprawdę sporą. Nie można na nim zmienić układu przycisków i to mnie osobiście boli. Komu więc tego pada bym polecił? No w zasadzie prawie wszystkim, oprócz osób, dla których opcja zmiany układu przycisków jest absolutnie niezbędna. Przyznam, że dla mnie osobiście to jest spory problem, ja to już zgłosiłem producentowi tego pada, że to jest problem. Nie wykluczam, że on może zaktualizuje oprogramowanie, wtedy ten układ sobie zmienimy za jakiś czas. Na razie jednak muszę się przyzwyczaić do tego układu Nintendo. Dla mnie to jest problem i myślę, że nie tylko dla mnie. Jeżeli jesteście jednak przyzwyczajeni do tego odwróconego układu Nintendo, albo też poświęcicie parę godzinek na przyzwyczajenie się do niego, no to myślę, że kontroler od Turtle Beach na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jest to naprawdę solidny padzik, jest w dobrej cenie, jest bardzo prosty w obsłudze i stanowi naprawdę fajną konkurencję dla oryginalnego pada od Nintendo. Ja tutaj przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo liczyłem tutaj na mniej, a okazało się, że jest to naprawdę solidny padzik. A Wy dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście kiedyś z padów Turtle Beach, albo do konsoli, czy też komputera. Czekam na Wasze odpowiedzi i zawsze chętnie z Wami pogadam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.